Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytania miesięczne na grudzień, w których tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości. Jak Wy się przedstawiacie, dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Na moim kanale są już czytania na nowy rok numerologiczny i noworoczne już zapewne też. Tutaj je gdzieś na górze podlinkuję, więc koniecznie sprawdzajcie. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. Barany, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na grudzień. Tutaj słuchajcie, karty zaczęły się sypać, więc może być ciekawie. Tutaj jest karta Króla Mieczy, który jest ewidentnie bardzo skupiony i rozumowo patrzy na rzeczywistość i myślę, że to będzie Wam sprzyjało. Co do Was przychodzi, co się pojawia? A tutaj z kolei piątka mieczy. Wydaje mi się, że u części z Was mogą być zachwiania, nawet nie to, że pewności siebie, ale tak jakby momentami brak wiary w to, co robicie. Ale to zaraz. Rozłożę całość kart. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi z kolei karta Wisielca i wydaje mi się, że ten miesiąc sprzyja podejmowaniu decyzji na temat zmian, ale takich, słuchajcie, wielkich zmian, takich naprawdę radykalnych. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się jako karta ósemki buław i to ciekawe, bo wydaje mi się, że nie zwlekacie i nie tracicie czasu, tylko raczej wolicie się komunikować, wolicie podejmować szybko decyzje, wolicie działać. Jaka będzie dla Was rada? W Radzie jest z kolei siódemka kielichów, która trochę kojarzy mi się z gwiazdą w tej talii akurat, której zresztą dawno nie używałem, a czego raczej nie robić, czego unikać. Tutaj unikać siódemki buław, czyli właściwie robienia czegoś za wszelką cenę, po to, żeby sobie lub innym coś udowodnić, a z przełożenia z kolei król kielichów. I no cóż, pojawiło się, chciałem powiedzieć, że dosyć sporo osób, ale może niekoniecznie, bo przede wszystkim jest tutaj król kielichów oraz król mieczy, co jest dosyć zastanawiające. I myślę, że będzie to miesiąc w kratkę, szczerze mówiąc, ale tutaj pewnie Ameryki nie odkryłem, dlatego że nasze życie w ogóle tak wygląda, że jest w kratkę. Musi być tak naprawdę balans, więc ta sinusoida to jak najbardziej w porządku, ale zobaczcie z przełożenia król kielichów. Tutaj wskazuje na emocje, których będzie bardzo dużo w grudniu. I czy tutaj chodzi tak naprawdę o spotkania rodzinne, czy o życie zawodowe, czy o relacje z partnerami, to już tutaj zależy od Was, ale wydaje mi się, że ogólnie rzecz biorąc cały miesiąc będzie skupiony na, wiecie na czym? Nad łapaniem balansu pomiędzy robieniem innym dobrze i podkładaniem się, a gdzieś tak naprawdę pomiędzy robieniem dobrze sobie i gdzieś pomiędzy decydowaniem i działaniem tak, aby Wam było dobrze, żeby Wam było lepiej, a nie tylko zawsze innym. Zobaczcie, w ogólnej energii z kolei macie króla mieczy i on jest taki poważny, stonowany, troszeczkę zamknięty w sobie, ale na pewno ma bardzo poukładane w głowie i tutaj widzę, że będzie dużo takich momentów, sytuacji, w których będzie walka pomiędzy sercem a rozumem. I szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ta walka jest gdzieś tak naprawdę bardziej u Waszych bliskich, w Waszym otoczeniu, bo
No patrząc na całość, wydaje mi się, że w miarę konkretnie i szybko umiecie właśnie decydować, tak jakby elastycznie się dopasowywać do sytuacji, no podczas gdy otoczenie może być takie troszeczkę narzekające, leniwe i wydaje mi się, że to wy jesteście dla innych takim głosem rozsądku. Wskazujecie innym drogę, pokazujecie jak tutaj zrobić coś porządniej, wolniej, albo po prostu sugerujecie, jak zmienić podejście. Zobaczcie, przychodzi do was karta piątki mieczy i powiem tak, piątka mieczy, król kielichów to też mi się kojarzy z powrotem jakiejś sytuacji, jakiejś relacji właściwie, no, która ostatnio była w zawieszeniu. I nie chodzi mi tutaj powiedzmy o powroty jakichś eksów, bo ekshumacji tutaj raczej lepiej nie robić. Chodzi mi o to, że grudzień jest takim miesiącem, w którym warto się godzić, nawiązywać ponownie znajomości, wyjaśniać sobie pewne sprawy i wydaje mi się, że wy na pewno w swoich działaniach dążycie do tego, aby pewne niesnaski na przykład wyjaśniać, aniżeli powiedzmy rozstać się z kimś w kłótni, czy powiedzmy czy w jakiejś tam niezgodzie. Na pewno jakieś relacje w tym miesiącu mają się odnowić i jasne, pewnie jest to związane z tym, że idą święta, więc tutaj odzywają się dawno niewidziane czy dawno niesłyszane osoby. Są jakieś kartki, listy czy życzenia telefoniczne czy internetowe i może to sprawić, słuchajcie, że pewne wartościowe relacje zostaną odświeżone. Tylko zbyt pochopnie ich nie oceniajcie, bo wydaje mi się, że na tyle, na ile większość relacji skończyła się nie bez powodu, na tyle właśnie niektóre warto odnowić. Tym bardziej, że do przeszłości odchodzi karta Wisielca, no i on oczywiście mówi o takim przebywaniu słuchajcie, trudno mi się myśli dzisiaj, nie przebywaniu. Ta karta sugeruje zastój, brak ruchu, coś się nie rusza do przodu, ale to odchodzi do przeszłości, więc wydaje mi się, że pewna relacja rzeczywiście się odnawia i bardzo zaskakująco, tutaj gdzieś na samym początku przynajmniej się rozwija. I też słuchajcie, wydaje mi się, że jesteście skłonni do ryzyka w tym miesiącu, żeby właśnie podjąć jakieś takie bardzo radykalne, dziwne, inne decyzje. Na przykład przeprowadzam się do innego miasta w przyszłych miesiącach czy w przyszłym roku, do innego kraju, zmieniam pracę zupełnie, albo na przykład powiedzmy sprzedaję to, co mam i kupuję jakąś małą ziemię i podejmuję decyzję o budowaniu nawet jakiegoś domku, czy jakiejś działki. Znaczy, słuchajcie, domku na działce, na tej zasadzie. Coś zupełnie innego, aniżeli do tej pory. Ten tydzień, ten miesiąc sprzyja właśnie, żeby zadecydować o czymś bardzo niespodziewanie. Mam nadzieję, że z kimś to rezonuje i że wiadomo, o co chodzi. Bo mogę się plątać, ale wy pokazujecie się jako 8 buław, czyli szybkość, prędkość, komunikacja i po pierwsze, wiecie, jak z innymi rozmawiać, żeby doprowadzić ich do ładu i składu, żeby gdzieś tutaj do pionu jak najbardziej ich sprowadzić, bo tak jak mówiłem wcześniej, otoczenie wrażliwe, rozleniwione, nie do końca chce współgrać, ale tutaj widzę, że wy sposobem angażujecie innych, na przykład do porządków na zimę, na święta, do wspólnego gotowania. Tutaj bardzo tak chcecie zabrać wszystko do kupy. I też słuchajcie, jeśli chodzi o postanowienia noworoczne, to wydaje mi się, że nie macie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że tutaj wychodzicie z założenia, że warto działać tu i teraz, a nie czekać do nowego roku. Albo, że na przykład pewne plany lepiej jest zrobić tak jakby długofalowo. Na przykład nie będę robić sobie tutaj formy na lato, na Sylwestra, na święta, tylko w ogóle lepiej by było ogólnie rzecz biorąc zadbać o lepszy sen, zdrowsze odżywianie się, czy jakiś ruch wprowadzić do swojego życia.
W radzie jest 7 kielichów. Jest to karta wyboru i powiedziałbym tak, szybko podejmować decyzje, iść za ciosem i też jeśli widzicie, że coś od pewnego czasu nie rusza do przodu i zaczyna was to irytować, naprawdę niech tutaj wygra rozum, po prostu. Też jest jedna rzecz. Osoby, które są zagubione w waszym otoczeniu, bo niewątpliwie będą do was takie osoby przychodzić, zgłaszać się, warto brać je pod swoje skrzydła. Dlatego, że jakkolwiek to zabrzmi, będzie wam się opłacało kogoś podciągnąć do góry. I czy to, słuchajcie, zawodowo, czy edukacyjnie, czy życiowo właśnie. W ogóle piękna jest ta 7 kielichów, uwielbiam ją tutaj, ale jeszcze też chcę wskazać na jedną rzecz, żeby nie tkwić iluzji, że coś, co nie działało do tej pory, a dużo energii w to wkładaliście, że nagle tutaj po prostu zacznie się rozwijać, zadziała, bo pewnie nie. Życie jest za krótkie, żeby żyć, żeby tkwić w takich sytuacjach czy relacjach. Nawet nie wiemy, ile będzie trwało, słuchajcie, więc czego nie robić, czego unikać? 7 buław. Właśnie nie przepychać się za wszelką cenę, zwłaszcza tam, gdzie nie wychodzi. Zwłaszcza tam, gdzie nie jesteście, w cudzysłowie, proszeni, że tak powiem. Jakkolwiek to zabrzmiało. Ale też słuchajcie, tutaj należy zachować balans właśnie pomiędzy dawaniem z siebie, a tak jakby braniem do siebie. Słuchajcie, tutaj mówię bardzo na okrągło, ale chodzi o to, żeby pamiętać o swoich potrzebach i nie robić tylko i wyłącznie wszystkiego, żeby innych zadowolić, żeby innym było lepiej. I tutaj też to jest związane z granicami. Jeśli będziecie na przykład innym pozwalać na to, że zawsze kiedy potrzebują, mogą się do was zgłosić i na pewno rzucicie wszystko i im pomożecie, to słuchajcie, w pewnym momencie zaczną to wykorzystywać, albo te osoby przestaną, że tak powiem, myśleć lub działać samodzielnie i tak jakby troszeczkę się uzależnią od waszych rad, od waszych osób i tak dalej, i tak dalej. I tutaj radziłbym rzeczywiście zacząć stawiać granice w pewnych relacjach, bo nie mówię, że we wszystkich tak będzie. I też jeśli chodzi o relacje wracające, to też nie będzie tak, że wszystkie, które wrócą w tym miesiącu, nagle będą po prostu, wiecie, tęcza i brokat. Absolutnie nie. Dużo relacji może wrócić w tym miesiącu, więc należy się każdej z nich przyglądać, dlatego że nie każda jest warta odnowienia. Moi drodzy i moje drogie, dziękuję wam za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Na moim kanale są już czytania na nowy rok, numerologiczny, noworoczne już zapewne też, albo dopiero zaczęły się pojawiać tutaj, gdzie się podlinkuję, więc koniecznie sprawdzajcie. Zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze oraz subskrybujcie mój kanał, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.